Raz, dwa, próba mikrofonu. Szedł Sasza suchą szosą i suszył sobie spodnie. Ty chyba chcesz to nagrać, żeby puścić do tych śmiesznych tematów. Szedł Sasza suchą szosą i suszył sobie spodnie. Poczułem się dzisiaj trochę jak uczeń. Bardzo cieszę się z tego, że już się rozpoczęły wakacje. Tutaj wędkarze przyjeżdżają właśnie delektować się wędkarstwem w czasie wakacji, w czasie pięknego lata. Ja już się nie mogę doczekać łowienia. Jestem na łowisku Wojsze, niedaleko Ostrołęki. Pierwszy raz tutaj jestem, ale łowisko mnie urzekło. Bardzo fajna infrastruktura. Powiedziałbym takie łowisko kameralne, bo nie mam tutaj w zasięgu żadnego innego wędkarza. Nie mogę się doczekać łowienia, bo tak mam nowe wędki do przetestowania. Nie będę przedłużał tego wstępu. Nazywam się Adam Niemiec. Zapraszam na film. We are the chosen one. We're the tower they built, where Jesus' secret hid. We're fortifiers in the sky and forgers of truth. Like a wide awake, sleepwalking tide, coming to bring on the feast of your lives. And it feels so good, baby, it's understood. Sprawdzę, jaka tu jest woda głęboka. O, dobrze, jest, ok. Musiałem tutaj sprawdzić tą wodę, bo jesteśmy na łowisku, gdzie amury i jesiotry trzeba fotografować z wody, więc chciałem zobaczyć, jak tu jest, a nie wolno się kąpać. Ja się też musiałem schłodzić, więc przy okazji dwie czynności w jednej. Dobrze, zapodałem sobie automatyczne chłodzenie. Jeszcze wezmę takie chłodzenie głowy. Czekaj, ja tu coś mam. A, tu mam mikrofon. No dobra, jestem gotowy do łowienia. It off so strong. Rozpoczynam powolutku od małej ryby, więc fajnie tutaj łowisko stopniuje mi emocje. Myślę, że zaskoczę Was tą rybą. Zobaczcie, jakie ryby można łowić na metodę. I wezmę ją w podbierak, żeby jej tak nie targać. Także na rozpoczęcie wędkowania piękna wzdręga. No i czekam na większe ryby. Feels so right. Just keep a pushing into the night. Oh, and it feels so good. Łowisko Wojsze bardzo pozytywnie mnie jak na razie zaskoczyło swoją fajną infrastrukturą. No i taką w sumie kameralnością tutaj. Piękne miejsce. Niby łowisko specjalne, a czuję się tutaj jakbym był sam nad wodą, bo tu nie widzę żadnego wędkarza. Na razie troszkę mnie tutaj wzdręgi męczą, ale mam nadzieję, że jak większe ryby zwietrzą, że tam jest zanęcone, to one przypłyną. Ale wracam do swojej myśli. Jestem na stanowisku numer 4. Ci wędkarze, którzy przyjeżdżają na to łowisko, no pewnie będą wiedzieć dokładnie, gdzie to jest. Mam tutaj, jak widzicie, dosyć wygodne miejsce. Natomiast, no tak jak wspomniałem na wstępie, jestem tutaj po raz pierwszy, więc trzeba było jakoś wytypować miejsca do wędkowania. Jakoś lekcji nie odrobiłem tutaj, nie zbierałem informacji o tym łowisku. Nie miałem na to po prostu i czasu, i głowy, żeby się tym zająć. Ale właściciel tutaj poopowiadał, że tutaj są różne ryby właśnie, liny, karasie, leszcze, karpie, amury, jesiotry, więc przekrój gatunków dosyć duży. Łowię na metodę, więc mnie każda ryba będzie cieszyć. Chciałbym oczywiście złowić pięknego lina, pospolitego, złotego karasia, jakiegoś dużego. Karpie oczywiście, bo tutaj właściciel powiedział, że są nawet ponad 30-kilogramowe karpie. Jeżeli nie będzie żadnych zaczepów, to być może uda mi się też takiego wyholować, jakby jakiś taki duży wziął. Michał już też się cieszy, powiedział, że chciałby mi wiaderko wody wylać na głowę. Mój rekord jest 15 kg, więc będziecie być może tego świadkami. Życzę tego sobie i Wam. No i zacząłem tutaj się zastanawiać, jakie miejsca wybrać. Jak stanąłem na tym stanowisku, no to do głowy
po pierwsze, przyszło to, że mogę łowić pod przeciwległym brzegiem. Tam jest takie ładne trzcinowisko, ono jest w zasięgu rzutu, więc od tego miejsca zacząłem poszukiwania i no to jest jakieś takie wyrobisko pożwirowe, więc można sobie wyobrazić, że jak ten żwir czy piach był stąd wydobywany, no to dno tutaj po zalaniu jest jakieś tam nierówne. Zresztą to widać też, jak Michał pewnie pokaże Wam z drona, że tutaj widać jakieś takie łachy piachu, czy kamieni, czy żwiru. Więc dno jest tutaj pofałdowane i nierówne. Jakaś kolejna wzdręga. I tak samo jest pod tym trzcinowiskiem. Troszkę na prawo od stanowiska, tam jest takie wcięcie w tych trzcinkach. Co to wzdręga? Następna, mniejsza jeszcze. Wcięcie w tych trzcinkach i tam już jest dosyć głęboko. Tam jest, myślę, że z 1,5 metra wody. Natomiast jak rzuciłem na lewo, myślę, że z 10, może 15 metrów, tam jest taki cypelek wystającego trzcinowiska, to tam się okazało, że jest bardzo płytko. Ciężarek, którym gruntowałem, dotknął do powierzchni i od razu był na dnie. Więc to miejsce było dużo płytsze. I tam jeszcze dalej jest takie wcięcie, taka zatoczka, więc też mi się to miejsce podobało. Tam widziałem parę spławów ryby, zarzuciłem tam było głębiej już, ale tam było pełno moczarki na dnie, więc łowienie na metodę w takim miejscu jest dosyć trudne. Zauważyłem też, nawet bez okularów przeciwsłonecznych, chociaż później jak założyłem polaroidy, to jeszcze lepiej było to widać, a Michał jak polatał z dronem, to dokładnie już widzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Po prawej stronie tutaj od mojego stanowiska jest taka wyraźna łacha. Ta łacha ma, myślę, około metr głębokości, więc też piękne miejsce. Więc na wstępie wytypowałem sobie... jeszcze jedno miejsce, które chciałem łowić. Tutaj po lewej stronie ode mnie, myślę, że z 7 metrów ode mnie, zwiesza się takie drzewo. I też sobie myślałem, żeby łowić tak właśnie, ponęcić i czekać, aż ryby przypłyną tutaj pod to drzewo. Natomiast jak zacząłem gruntować, to się okazało, że pod samym drzewem jest pełno roślinności. Gwałtownie to dno opada, myślę, że nawet do 4 metrów. Taki dosyć gwałtowny spadek, więc to miejsce na razie sobie darowałem i wytypowałem sobie miejsce tutaj po tej prawej stronie przy trzcinowisku, to co mówiłem, że jest to wcięcie, tą łachę piachu, tego żwirku, żeby tam właśnie też spróbować zapolować na karpie. I przyszedł też syn właściciela łowiska, Adrian, przemiły chłopak, który zna to łowisko bardzo dobrze, bo bardzo często tu wędkuje, a teraz ma wakacje, więc trochę się poczułem jak Adrian, że też mogę sobie w wakacje wyskoczyć na rybki. No i Adrian mnie tutaj też pokierował, że po prawej stronie od mojego stanowiska jest takie dosyć głębokie miejsce jak na ten rejon i tam można liczyć właśnie teraz o tej porze na brania linów, karasi i od tego miejsca właśnie zacząłem łowienie. Dam mniejszą przynętę. Teraz? Mhm. Ale w to miejsce gdzie? Karasiowe. No to jakaś nie jest duża ryba niestety. Nawet to nie jest żadna ryba. Można by powiedzieć. Męczą mnie tutaj te wzdręgi w tym głębokim miejscu po prawej stronie, więc wykonałem parę rzutów. One zjadają ten 2 mm pelet, który miałem w podajniku, więc postanowiłem dać trochę odpocząć temu łowisku. Wezmę trochę większy koszyczek taki do nęcenia i podam może ze 2-3 koszyczki 8 mm peletu w to miejsce. Zaczopuję tym mniejszym peletem. Oczywiście te wzdręgi będą się tak kręcić, będą skubać, wyjadać co tam jest, no bo to są o tej porze roku te ryby bardzo agresywnie żerują. Ale dzięki temu, że ten grubszy pelet zostanie, to myślę, one sobie tak szybko z nim nie poradzą. Jak zakładałem 8 mm dumbbellsy, to widzę, że one skubią, a nie mogą tego dumbbellsa połknąć w całości, więc tak liczę na to, że tego 8 mm peletu też nie zjedzą. Więc zostawię taki placyk tam zanęcony tym 8 mm peletem. To już jest świetna też przynęta na liny, leszcze, karasie, oczywiście też karpie, więc zostawię to pole. Wzdręgi sobie pożerują, wreszcie myślę, że te duże ryby przypłyną, będą mi się miały przy czym zatrzymać i jak wrócę w to miejsce, być może za pół godziny, to coś tam się uda złowić.
ryba. Chyba wzdręga z małej głębokości. Karp to nie będzie, Michał, jak czekasz na karpia, to... O, nawet płotka. Także zaczynam naprawdę od malutkich rybek. Wszystko przede mną. W związku z tym, że tutaj występuje dużo takich ryb przeszkadzajek, czyli jakieś wzdręgi, płotki, uklejki, to zarzucę zestaw z większym peletem. Przygotowałem pelet 4 mm. On, jak widzicie, jest namoczony i będę chciał go użyć w metodzie. Znaczy w podajniku do metody. Zobaczymy, jak długo, zrobię test, jak długo on się będzie obsypywał. Tak wygląda po nabiciu. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30. No można powiedzieć, że po 20 paru sekundach ta zawartość została uwolniona. Zobaczcie, jak ładnie jest zaprezentowana przynęta. Ona teraz troszkę się przesunęła z tej kubki. O, teraz już całkiem wypadła, ale 20 parę sekund trwa, żeby ta wierzchnia warstwa się uwolniła. Dolna warstwa cały czas jeszcze trzyma te granulki peletu, więc myślę, że na to łowisko, które tutaj jest, to płytkie, to będzie ok. Być może na tą głębszą wodę, jak tutaj opada parę sekund podajnik, to będę musiał jeszcze mocniej ścisnąć tą zawartość, żeby w całości ten podajnik dotarł do dna. Sytuacja tutaj się dynamicznie zmienia. Muszę dopasować się do tego, co jest na łowisku. Spróbowałem już łowić w tym miejscu, które mi polecił Adrian, ale tam były małe ryby. Donęciłem to miejsce, przeszedłem na płyciznę, na której no, spodziewałem się brania karpia. Parę zarzutów. Jak na razie to branie nie nastąpiło. Wzięła mała płotka, więc to też jest takie miejsce, w którym jest pełno tych małych ryb. I tak sobie pomyślałem, że skoro nie ma wielu brań, no to trzeba być może uruchomić kolejne wędzisko. Tu można łowić na 2 wędki, więc będę chciał nęcić jednak to miejsce tutaj pod tym krzakiem, ale nie bezpośrednio przy krzaku, tylko za chwilę wygruntuję bombką, gdzie się kończy spad. I na tym kancie cały czas będę tutaj podawał pelet 8 mm, grube nęcenie, żeby tutaj żadne te drobne rybki tego nie pobierały. No i po jakimś czasie zarzucę tam wędkę i ją sobie z boku gdzieś zostawię z poluzowanym hamulcem. I może coś tam się skusi na tą moją przynętę. A tym wędziskiem będę tutaj po tych 3 miejscach sprawdzał, co się dzieje. Na razie... O, są nożyczki. Na razie no, odwiedziły moje łowisko małe ryby, więc czekam na te większe. Przezroczysta, piękna woda jest w ogóle. I to wygląda na karasia pospolitego, mimo że taki jest... Nie, Japoniec. Nie, Japoniec, ale wygrzbiecony, piękny. Srebrna ryba, ale kształt karasia pospolitego, taka wygrzbiecona, wielkie płetwy. Wypuszczamy. O. Także jest następny karaś. Kurczę, jaki one piękny kształt mają te ryby. Jakbym był daltonistą, to bym powiedział, że to jest pospolity karaś. No. Taki grzbiet,
taki wysoki grzbiet. To by się pokrzyżowały, ale to nie jest pospolity. No to Taki powiedziałbym kurczę, taki pospolity, jest. tylko kolor nie jest pospolity. Taki trochę w złoto wpada. Ale o, 10 Power Scopex. Rybę wypuszczam. Aj. Chciałem go sposobem tak główkę mu nachylić, ale się nie dał. Piszą ludzie, że piękna ryba. Seba się pyta, co na grunt powimy. Na Method Feeder. Nepix, Polska, tak jest, Polska, łowisko Wojsze. Ojej. Prawie wyskoczył. Słuchajcie, no jest piękna pierwsza ryba z łowiska Wojszy. To znaczy nie jest pierwsza piękna, bo już to jest trzecia ładna ryba, którą złowiłem, ale złowiłem ją podczas live'a, który był. Jak widzieliście, były drobne ryby. Zrobiliśmy live. No i na tym live'ie wpadły 2 fajne karasie. No i później się skusił karp. Ja opowiem, gdzie on wziął, na co i tak dalej. Natomiast zaprezentuję tą rybę i wypuszczę. Nie wiem, tak spróbuję go zaprezentować, żeby mi nie uciekł do kamery. Mam nadzieję, że Michał zdąży zrobić zdjęcie. Nie przywykłem do takiego trzymania ryby, ale chcę się z nią tak dobrze obejść, żeby jej nic nie było. Jest dzisiaj bardzo gorąco. Tu w wodzie ma wszystko. Zobaczcie, no przepiękna rybka. Trzymam ją nisko nad wodą. No dobra, piękny jesteś, dużo radości mi sprawiłeś, odpływaj. Jest dobrze, zaraz będzie drugi, trzeci, czwarty i następny. Jak to bardzo często bywa, największe ryby, jakie łowimy, to trafiają się na live'ie, więc bardzo Wam serdecznie dziękuję za dobrą energię, którą przekazujecie. Tak jak wcześniej widzieliście kilka minut temu na tym filmie, no prześladowały mnie jakieś wzdręgi, płotki, więc Michał postanowił zrobić live'a, mówi, no pogadamy z wędkarzami, jakie mają swoje sposoby na ryby tak zwane przeszkadzajki. Ja w międzyczasie uruchomiłem następną miejscówkę, taką pod drugim brzegiem, która no, jak tu stanąłem na tym stanowisku, to tak jakby to było pierwsze miejsce, o którym pomyślałem. I zacząłem na tym miejscu łowić. Też na początku jakieś drobne rybki gryzły, natomiast jak przyszedł live, to złowiłem jednego karasia, później był drugi karaś. No i później na tym live'ie wziął jeszcze karp. Piękny, taki smukły, myślę, że około 5-kilogramowy karp, waleczna ryba. Więc szybko musieliśmy tego live'a skończyć, żeby Wam tą rybę zaprezentować. Teraz ponownie zarzuciłem w to miejsce, no i jest chyba kolejny karaś. Więc tam spod tego brzegu już te karasie i inne ryby radzą sobie z tymi wzdręgami, albo być może to przyszedł taki okres, że one też zgłodniały i się zaczną regularne brania większych ryb. No, przepiękna ryba, zobaczcie jaki ona ma piękny kształt ciała. Ciężko mi jest ją złapać za grzbiet. Nie jest może olbrzymia, no bo tutaj jak rozmawialiśmy z właścicielem łowiska, no to nawet rzucał takie cyfry, że ryby mają ponad 3 kg, czy nawet pod 4 kg karasie, więc to są olbrzymie ryby. Ten jest dużo mniejszy, natomiast przepiękna ryba. No i sztabeczka srebra sobie odpłynie. No chyba to będzie ładnie widać tutaj. Taka woda klarowna. Chyba trzeba czekać na pewniejsze zabranie. Nie, to wzdręga. Także przeczekałem dobrze. Wzdręga czy co to? Ej, no, wzdręgi od krąpia nie umiem odróżnić. Panie Niemiec. Wstyd i niedowierzanie.
Teraz tam się to łowisko widać rozkręciło. Gruby pelet w podajniku, 10 przynęta, Bandum Wafter, 10 mm power skopek z żółty. No i cały czas teraz te karasie biorą. Brania dosyć szybkie są. Teraz wpadł podajnik do wody, odstawiłem wędkę i od razu zaczęło zabierać ten podajnik. Więc można przypuszczać, że tych karasi tam wpłynęło w to łowisko dosyć dużo. Zobaczę, być może zostanę zmuszony jeszcze zmniejszyć podajnik, żeby za dużo nie podawać na raz, bo w tym podajniku w Elce, którego używam, no można trochę tych peletów podać. Ciekawe, ile tych karasi tam się zjechało w to łowisko. No może będą wyjadać, no jak ich będzie bardzo dużo. Co to za ryba? Albo ładniejszy, idę tam... Nie, karaś, ale chyba ładniejszy. Ten większy był, tam się zaczepił o te takie przybrzeżne jakieś roślinki, ale całe szczęście wypłynął. Ale pięknie one tam walczą w tej klarownej wodzie. Szybko Wam rybkę zaprezentuję i zarzucam zestaw, bo one tam na mnie czekają. Kurczę, te ryby mają niesamowitą orientację. Wpuszcza je się do wody, one dokładnie wiedzą, jak się odwrócić i w którą stronę mają odpłynąć, nie? Wcześniej o tym nie wspominałem, ale może powiem kilka słów o tym, co przygotowałem na dzisiejsze łowienie. No, tradycyjnie, jak jadę na metodę, to przygotowuję 2 mm pelet. Wziąłem dzisiaj paczkę peletu Sticky od Sonu Bites. Pelet pachnący, tak jak jest nazwany, banoffee. Fajny, dosyć taki jasny pelet z żółtymi granulkami. Pelety w ogóle z serii Sticky są bardzo ciekawe, bo to są pelety, które mają dodany jakiś tam, no w procesie przygotowania jest dodawana jakaś tam substancja, czy jakiś tam, nie wiem, proszek, czy liquid, który pokrywa te pelety. Dzięki temu one lepiej wiążą. Powiem szczerze, że za często ich nie używałem. Tak naprawdę to chyba ten banoffee użyłem dzisiaj po raz pierwszy. Jestem bardzo mile zaskoczony, bo przygotowanie tego peletu jest banalnie proste. Zgodnie z tym, co jest napisane na opakowaniu, wsypałem całą zawartość opakowania do miski, wlałem do tego około 150 ml wody, zgodnie z tym, co było napisane na opakowaniu. Wyszedł piękny pelet o dobrej konsystencji. Teraz jest dosyć gorąco, więc on wysycha, więc wystarczy, że tylko mokrą ręką ten pelet przemieszam i już ma fajną konsystencję, dobrze się trzyma tego podajnika. To się bardzo przydaje, gdy łowicie na bardzo dużej odległości lub jest duża głębokość łowiska, no bo ten pelet dobrze trzyma, ale no jak spadnie, to ten kopczyk peletu się obsypuje, bardzo ładnie prezentuje przynętę. Oprócz tego przygotowałem zanętę Power Scopex i przygotowałem 4 mm pelet, też go namoczyłem. Tego mnie nauczył Likery. Był film, jak łowiłem z Likery karpie i leszcze tutaj blisko brzegu, więc możecie też kliknąć w link, może Michał Wam tutaj wrzuci link do filmu i tam jest dokładnie opisane, jak Lee przygotowuje ten pelet. Ja zgodnie z jego radą to zrobiłem i świetnie to działa. Łowiłem wcześniej tymi drobniejszymi peletami. Zanęty, jak zobaczyłem, ile jest wzdręg, to w ogóle zanęty nie używałem, więc łowiłem tylko tym 2 mm peletem i brały drobne ryby, więc jak zmieniłem miejscówkę tam właśnie pod te trzciny i tam zacząłem łowić, no to sobie pomyślałem, że nie warto używać tego drobnego peletu, no bo drobny pelet bardzo chętnie zjadają te najmniejsze rybki, które tutaj występują. I podajnik zacząłem nabijać tylko 4 mm peletem, przynęta 10 mm wafter i po 2 czy 3 zarzutach, tych zarzutów nie było wiele, nagle to łowisko się zmieniło. Już przestały skubać te małe ryby, zaczęły brać karasie, więc jak na razie podajnik oblepiony tym 4 mm peletem, duża przynęta, to przynosi skutek. Pokażę, jak nabijam podajnik, bo myślę, że to dzisiaj ma znaczenie. Zobaczcie, po poprzednim zarzucie zostało mi trochę tego peletu w podajniku. Ja się w ogóle tym nie przejmuję. Biorę porcję tego 4 mm namoczonego peletu. Oklejam podajnik. Chyba mogę powiedzieć z całej siły. Taką robię dosyć twardą tutaj skorupę.
przynęta mam Bandum Wafter 10 mm, jak na razie one działają. Ten pelet chyba, znaczy ten Bandum Wafter, on chyba w wodzie pracuje, bo oprócz tego, że ładnie pachnie, to zobaczcie, mam takie żółte ślady na rękach. Jak go zakładam mokrą ręką, to widzę, że coś tam z tego peletu, znaczy z tego dumbbellsa się wydobywa, więc myślę, że jakąś pozostawia smuszkę w wodzie. Napełniam teraz tą foremkę tak no, trochę bardziej jak do połowy. No i znowu dosyć mocno przyklejam. No i taka porcyjka idzie na dno. Jak branie jest bardzo szybkie, no to wtedy część tej zawartości pozostaje między żeberkami, a jak dłużej przytrzymam zestaw, no to wszystko zostaje na dnie. Na chwilę opuściłem moje dzisiejsze cudowne miejsce, żeby sprawdzić to miejsce tutaj rekomendowane przez Adriana, ale cały czas tam te malutkie rybki były, więc znowu wróciłem w tą zatoczkę pod drugim brzegiem. Szybki zarzut. No i jest, myślę, że kolejny karaś. Muszę tutaj dosyć mocno go tutaj holować, bo są zaczepy i nie chciałbym, żeby on tam wszedł w tą roślinność. Ten coraz bardziej przypomina takiego karasia pospolitego. Już jest bardziej złoty, nabrały koloru, może od słońca. No pokrój to ma takiego pospolitego karasia. No, jakbym nie widział koloru, to bym powiedział, że to jest pospolity. Kolejny zarzut jest następna ryba. Tym razem musiałem troszkę dłużej poczekać, ale to nie będzie karp raczej. Może będzie większy karaś, bo tak się postawił na starcie. Teraz jakoś łagodnie idzie, ale na starcie trochę pokazał, że ma moc. Ciekawe, co to będzie. Lin raczej też nie będzie, bo ten lin to by, myślę, tutaj nieźle szalał, więc cały czas chyba te karasie biorą. Tak, już go widzę i wcale nie jest jakoś większy od tych poprzednich, tylko taki może bardziej waleczny. Może troszkę jest cięższy. Niewiele, ale jest. Pewnie zacięty za dolną wargę, tak jak należy. Książkowo. Piękny. Oj, muszę dzisiaj szukać tych ryb. To miejsce tutaj pod Cinką się skończyło. Próbowałem gdzieś w prawo zarzucać, od razu były wzdręgi, więc na ten sam dystans tylko na lewo zarzuciłem i bez żadnego nęcenia i w pierwszym rzucie złowiłem, znaczy zaciąłem, nie wiem co to będzie, pewnie karaś albo jakiś linek. Chyba nie karp, bo za delikatnie walczy jak na karpia. No ale to jest inna ryba niż wzdręga, co mnie bardzo cieszy. Leszcz! Także przekrój gatunkowy dzisiaj jest złoty już. Taki ciemny, ładny. No ryby tutaj widać, że tu są zdrowe ryby, piękne. Piękny pokrój ciała wszystkie mają, czy te karasie, czy ten karpik. W sumie karp był najbardziej smukły ze wszystkich. Taki piękny, tutaj nierówność ma jakąś w tych łuskach, ale nie jest grzeczny. Uwierzy? Uwierzył.
Kolejna ryba z tego miejsca tutaj po lewej stronie. Chyba nie trafiłem w tą rafę, bo tam miałem taki odnośnik, taka jakaś bojka pływała, ale ta bojka coś mi zniknęła. A, widzę to, myślałem, że to jest patyk, ja już go widzę, to ja źle zrzuciłem. Rzuciłem na głęboką wodę i mam rybę z tej głębokiej wody. No i to chyba będzie karaś. Nie, leszcz następny, czyli trafiłem w gniazdo leszczy. O, ale ten jest większy już. Podobno i 5-kilogramowe tu są, a ten ma, myślę, z ponad kilo na pewno. Piękna rybka, ponad kilo ma grubasek. Ale skubany, taki się śpiący wydawał. Ciepłą wodę tu mam, oblećcie tą wodą. To jest niesamowite, zobacz jak ryby się zachowują. Jak rzucę zanętę tutaj blisko, zobacz, one są poruszone, ale boją się podpłynąć, nie? Te mniejsze tutaj się ale tamte w ogóle trochę dalej rzucę. Ale widzisz, podpływa, ucieka, nie ma takiej pewności, nie? Czujesz sprawę? Zobacz, co się dzieje. Ile? 2 metry różnicy? 1,5 metra? Znowu zarzuciłem w tą głęboką wodę celowo. No tam są leszcze, to może się trafi tutaj ten z górnej półki. Troszkę kaliber się zwiększył. Gospodarz mówił nawet, że są 5-kilogramowe, więc ja takiego w życiu nie złowiłem. Więc byłoby super. Także dobrze, to wędzisko pracuje, sobie wyzeruję licznik, uruchomię i będę czekał. Natomiast w międzyczasie przygotuję sobie porcję do nęcenia. Mam taką myśl, że być może trzeba, tego nie próbowałem wcześniej, być może bardzo obficie trzeba zanęcić łowisko. Jeżeli przy tym łowisku zrobi się duży harmider w postaci tych wzdręg, płotek, krąpi i innych rybek, no to może te inne większe ryby zauważą to i przypłyną do tego łowiska. Oczywiście w tej porcji, którą przygotuję, będzie dużo grubego, będzie gruby pelet, który tam, mam nadzieję, zostanie na dnie i będzie wabił rybę, ale chcę też dać kukurydzę, związać to wszystko jakoś, nie wiem, 2 mm peletem, no i myślę, że parę litrów tam w to miejsce, które rekomendował mi Adrian podać. Być może coś z tego wyjdzie za godzinę, może 2. Wydawać by się mogło, że łowisko specjalne, w którym jest dosyć dużo ryb, a wydaje się, że tutaj jest dużo ryb, no to jest taki samograj, przychodzi się, trzeba trafić w wodę i można cieszyć się holowaniem ryb. Nigdy tak nie jest. Zdarzają się oczywiście dni, gdzie te powołowy są bardzo obfite i rzeczywiście trzeba trafić w wodę i się łowi ryby żerują. Natomiast dzisiaj no to nie jest taki dzień na pewno. Rozmawiałem też z Adrianem, który tutaj wędkuje, no to też nie może się pochwalić wieloma rybami. Także zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest trudny dzień. Takie na razie wnioski, jakie mogę przyjąć, no to wydaje się, że trzeba tych ryb szukać, bo zarówno to miejsce po drugiej stronie przyniosło ryby dosyć szybko, jak tam zacząłem łowić. Teraz to miejsce, w którym miałem leszcze, też dosyć szybko, no bo po pierwszym zarzucie od razu tam były ryby. Więc tak jakby chyba trzeba też trafić troszkę w te ryby, gdzie one tam są i je utrzymać. Być może podajnik, który stosuję, bo łowię podajnikiem wielkości L, tutaj był za duży na to miejsce, dlatego podawałem zbyt dużą porcję tego 4 mm peletu i to łowienie się tak trochę rozjechało, więc jak wrócę tutaj w to miejsce, to zmienię podajnik na eskę, żeby podawać mniejsze porcje. Te branie, jak były ryby, były dosyć regularne i szybkie, więc zdaję sobie sprawę, że no być może za dużo tego peletu tam przy takim regularnym, częstym zanęcaniu pozostało na dnie.
Chociaż też z drugiej strony, tak jak pokazywałem, jak nabijam ten podajnik, no to tą spodnią warstwę starałem się zrobić taką dosyć mocną, żeby ona przybrała taką dosyć mocną skorupę, żeby dosyć długo na tym dnie leżała, więc parę razy jak wyholowałem rybę, no to ten podajnik był oblepiony, więc też za dużo tego pożywienia na dnie nie zostawiłem, tylko to, co było, to, co okrywało moją przynętę, ale być może to i tak było za dużo. Więc no zobaczymy. Teraz będę tutaj pod brzegiem łowił mniejszym podajnikiem, może to przyniesie częstsze brania. Znaczy, niektórzy się pytają o taki off-topic w filmie, co Michał robi w trakcie przerw, jak nie wiem, Adam idzie siku czy się napić, to nieraz uda się usiąść na jeden rzut czy dwa i to w sumie nie rzut, no Adam rzucił, ja tylko siedziałem, pilnowałem, ale czekaliśmy na linka i ciężko go nie pokazać, więc taki oto lin z łowiska Wojsze. Już. Siną dal. Super, lecimy. Gratulacje. Nie wiem, co je płoszy, zastanawiam się, czy za blisko. A gdzie jestem? Gdzie ty jesteś? A, tam. Na bombę mam, na bombę. Tutaj pod drzewem też strzelałem grubym peletem. I ta wędka była tak zostawiona, sama sobie leżała. I co to, mały linek chyba się tym zainteresował. Tak, linek, pan linek. Ojejku, ale się pozawijał. Śliski. No taki 45-50, w tych granicach bym go oceniał. Taka ryba zasługuje, żeby zmoczyć nogi. Ostatnie spojrzenie, zobaczcie jaki piękny. Czekaj, no chciałem Cię tak z gracją, a on... Michał, mam coś specjalnego dla Ciebie. Ty lubisz takie efekty. Zrobić to? No dobra, trzeba się z tego śluzu teraz obmyć i może następny weźmie. A wziął tutaj przy tym drzewie. Ja tutaj strzelałem procą 8 mm peletem i zarzuciłem bombkę i ta wędka tam z boku stała. I taka rybka. Chciałem Wam przedstawić jedną osobę i piękną rybę. To jest Adrian. Adrian jest synem właściciela i tutaj mi podpowiadał, co robić na tym stanowisku. I Adrian złowił przed chwilą pięknego karasia. Ja Ci podtrzymam podbierak. Adrian, pokaż jaki piękny. Zobaczcie, karaś, jak tu nazywają weloniasty. Zobaczcie, jakie płetwy ma rzeczywiście taka welonka. Olbrzymia płetwa ogonowa. No praktycznie każda płetwa taka duża jest. Zobaczcie, no ryba niesamowita. Co, wypuszczamy go chyba, Adrian, co? Co? Także puść go powolutku, zaprezentuj, jak pewnie sobie pięknie odpłynie. Ciekawe, jak będzie w wodzie tymi... O! Ma czym zamiatać, gratuluję Ci, piękna ryba.
Mam płotkasia, może kilka fotek byśmy zrobili. To będą bardzo udane fotki. Albo krąb. Jak się kij gnie pod krąpiem. Dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłem wędziska Dura Carp Feeder, czyli kije z nowej serii Dura, które Preston wprowadził. To jest taka budżetowa seria, ale stosunek ceny do jakości w tych wędkach federowych jest świetny według mnie. Wysokiej jakości blank, uzbrojenie tak samo, dobre przelotki, uchwyt kołowrotka, bardzo wygodny, pewnie trzymający kołowrotek, dolnik wykończony mieszaniną korka i pianki, także bardzo przyjemne wędzisko. 11-stopowy kij ma dosyć długi dolnik, więc bardzo wygodnie zarzuca się tym zestawem, tym wędziskiem na duże odległości. Dosyć dobrze się ładuje, nie trzeba dużo siły w to włożyć, żeby naładować to wędzisko. Ja łowiłem dzisiaj nim na 35 metrach, ale myślę, że spokojnie do 50 metrów można tym kijem wędkować. On ma wyrzut do 50 gramów, więc 45-gramowy podajnik, wielkość L, spokojnie można zastosować. W zestawie są dwie szczytówki, 2-uncjowa i 1-uncjowa. Ja nie używałem tej lżejszej, mam 2-uncjową szczytówkę. Bardzo dobrze pokazuje brania. Mam wrażenie, że to ugięcie tego wędziska podczas holu większej ryby jest bardzo płynne, tam nie ma żadnych przegięć, więc też bardzo dobrze spisuje się podczas holu. Najczęściej dzisiaj łowiłem i zarzucałem wędziskiem 10-stopowym. Mam też zarzuconą wędkę 11-stopową, ale na tą wędkę złowiłem jedynie jedną rybę, więc zbyt wiele nie powiem. Też jestem jak na razie zadowolony z tego, co ta wędka sobą prezentuje. Nie wiem, jak daleko można nią zarzucać, no bo zarzucam, tutaj łowię na bombkę, więc zarzucałem, myślę, że około maksymalnie 10 metrów od brzegu, ale znając specyfikę takich wędzisk, takich metod federowych wędzisk 3-metrowych, myślę, że no tak komfortowo do 35 metra można tym kijem łowić. Świetne wędki za nieduże pieniądze. Mamy karasia. Chyba karasia. Powróciłem znowu do tego miejsca po drugiej stronie, co dzisiaj dało najwięcej ryb. No i jest kolejna ryba. No chyba karaś następny będzie. Widzieliście, jakiego pięknego weloniastego złowił tutaj syn gospodarza. Może i mnie się poszczęści. To ile to gatunków by było? Jest pospolity złoty. Także mówiłem o nowym gatunku, jakimś tam weloniastym, ale wolę pospolite jak te weloniaste, więc coś lepszego jeszcze mnie spotkało dzisiaj. No i to jest prawdziwa sztabka złota, zobaczcie. Złoto. Odpływaj, sztabeczko. Trochę spłoszone było. Ale wziął szybko. Może będzie następny. Kurde, jak dużą moc muszą mieć te małe ryby, że one są w stanie pogonić te większe ryby. No aż to jest niesamowite. Mam jeszcze, nie wiem, karasia, leszcza. Pewnie leszczyk będzie albo karaś. Też z tej głębszej wody tam po lewej stronie. Że dzisiaj ryby zbieram tutaj z całego łowiska. Praktycznie wszystkie miejsca, które wytypowałem, przyniosły jakąś tam rybę. O, to będzie mała rybka w ogóle, to nawet nie będzie karaś. Co to będzie? Ładna
Co to jest? Ładna płotka, jazik? Co to będzie? Płoć. Taka waleczna. Taka solidna ryba. Chociaż nie na metodę. Wyścigowa płoć. Dzisiejsza słoneczna pogoda chyba nie służyła rybom dobrze, bo mam wrażenie, że żerowanie było słabe. No ale kilka ryb fajnych udało się zaprezentować do kamery. Pełen przekrój. Karaś pospolity, karasie srebrzyste, liny, karp. No i oprócz tego wiele płotek, krąpi i wzdręg, które dzisiaj przeszkadzały. Mimo to dzień jak najbardziej udany. Trzeba było dzisiaj się zastanowić, co zrobić, żeby omijać małe ryby. Czasami mi się to udało zrobić, więc bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca tego filmu. Jeśli się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału Preston Innovations Polska oraz zapraszam na media społecznościowe Prestona na Facebooka oraz Instagram. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Nie mogłeś mi wziąć na zawodach, jak mi brakowało 150 gramów do lepszego miejsca?